It's a twist and a pinch, right? Yeah. Okay. I just do this with my thumb. Your tongue? That's My good. thumb. Charlie. I'm looking for Szczypione wybraliśmy się na jednodniową wycieczkę do malowniczego Sanlúcar de Barrameda. To z tego właśnie miejsca Ferdynand Magellan wypłynął w pierwszą w historii podróż dookoła świata. W Sanlúcar, w Hiszpanii, w południowej Andaluzji. Dzisiaj jedziemy skosztować odrobiny sherry w ich tutejszych kilkunastu producentów. Jest to jedno z trzech miast tak zwanego trójkąta sherry, właśnie Sanlúcar, Jerez i Santa Maria de Sherry. Chociaż nie wiem, jak się za to trzecie, ale... Miasto to słynie z produkowanego tutaj jasnego, wytrawnego sherry, zwanego Manzanilla. A trzecie miasto, o którym mówi Wojtek, to El Puerto de Santa Maria. Szczypione popłynęliśmy do Cadixu, gdzie niestety pożegnaliśmy się z Charlie. Ponieważ prognoza pogody zapowiadała sztorm, postanowiliśmy zostać w Cadixie przez tydzień. W planach mieliśmy dwudniową wycieczkę do Sewilli, prace porządkowe na łódce oraz zobaczenie karnawału w Cadixie. Postanowiliśmy nałożyć drugą warstwę oleju na nasz tik, dokładnie wysprzątać łódkę oraz wymienić zużyte części w silniku. Możesz opowiedzieć o tym, co robisz? Tu właśnie nakładamy drugą warstwę oleju na nasz tik. Dzięki temu będzie mniej chłonął wodę. O, ale go dużo nalałam teraz, to ja wiem czy... Będzie mniej chłonął wodę i będzie miał nieco lepszy kolor. Będzie zdrowszy. my heart each morning while it keeps it going. It's been driving my life into both joy and sorrow, and there's still a long way to go.
guessing the same somehow. Sure I made progress, still I feel this hunger, like the journey just begun. It's the storm inside. Co tutaj przygotowałaś? Bo pachnie jak oscypek. Tu mamy wędzone tofu. Tequila. Ale i, Ja tak, tempo, a później wychodzą właśnie takie. Ej, ale i tak będziemy natury gotować, nie? no wiem, tylko że nawet nie ma na pierwszą, a już gotuje woda. Los doboles. Będą powolne. To są pierogi leniwe. Dzisiaj mamy dzień dla łódki, więc część załogi właśnie szoruje pokład, a ja zabieram się do wymiany impelera, która niestety wymaga trochę gimnastyki. Tutaj znajduje się nasza pompa wody słonej i zazwyczaj dostęp do niej jest od tyłu i u nas też jest taka opcja, natomiast jest tam bardzo ciasno i praktycznie nie da się tego zrobić, więc najłatwiej albo najszybciej jest zdjąć ten schodek, zdjąć podłogę, no i zdjąć całą pompę i dopiero wtedy odkręcić impeler. Po usunięciu schodka mamy już prawie dostęp do pompy wody. Tylko jeszcze na naszej drodze stoi filtr wody, który zabezpiecza, żeby żadne gałązki ani żyjątka nie zostały wciągnięte do pompy, także musimy jeszcze jego zdjąć. I jak wspominaliśmy w jednym z pierwszych odcinków, jest to troszkę uciążliwe. Po pozbyciu się strainera mamy dostęp do pompy wody. I tu na jej odwrocie musimy zdjąć tę płytkę i w środku znajduje się impeler, który będziemy wymieniać. I w środku znajduje się takie gumowe śmigiełko, które pompuje wodę z zaburty do po prostu dalej. I właśnie to będziemy wymieniać. Co tam masz? Nasz stary impeler i nasz nowy impeler. Nasz nowy impeler to wygląda gorzej niż nasz stary impeler. Ale to jest ten sam model tego samego producenta, więc Jak oceniasz zużycie? zaskakująco niewielkie. Nie widać żadnych pęknięć jeszcze, nawet nadpęknięć. Mikroskopijne, natomiast no, uszczelka oczywiście do wymiany, ale sam impeler zostanie jako zamiennik. Wymienimy go dla świętego spokoju, ale ten stary zostanie jako zamiennik po prostu. To jest jeszcze w doskonałym stanie. To jest nasz stary impeler. W nie najgorszym stanie, jak już wspomniałem. Natomiast stara uszczelka nadaje się tylko i wyłącznie do wymiany. No to jest nasz nowy impeler i świeżutka uszczelka. I za chwilę właśnie to założymy z powrotem i poskręcamy całość w odwrotnej kolejności. I jako że impeler pracuje po dłuższej drodze, znaczy zasysa wodę tu, tłacza tu, to warto przy wkładaniu już nadać mu delikatnie ten kształt, który będzie miał później.
Pasek jest mega luźny. Trzeba go poprawić. Żeby wyregulować naciąg paska, musimy poluzować tę śrubę i następnie przesunąć całość troszkę w górę. Jak już braknie miejsca, to wtedy należy rozważyć kupno nowego paska. Jest lepiej, ale dalej jest trochę luźny. Kręci się dobrze. Ok, więc wymiana impelera zakończyła się połowicznym sukcesem. Nowy impeler, który nie jest oryginalny od Yanmara, miał problemy z pompowaniem wody, to znaczy woda leciała, ale bardzo powoli. I po założeniu starego impelera działa znowu poprawnie, więc chyba będziemy musieli sprawdzić, czy tam nie ma jakiejś różnicy w rozmiarze. No nic, przynajmniej wymieniliśmy uszczelkę, no i działa. Tak wyglądają śruby, które nie są ze stali nierdzewnej w porównaniu do nowych po 2 miesiącach używania. I'm looking